Witam serdecznie. Dziś będziemy mówili o pseudoautorytecie Wisławie Szymborskiej, poetce, noblistce z roku 1996. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej, która urodziła się 2 lipca 1923 roku i już od 1 lipca w Polsce rozpoczną się imprezy honorujące właśnie obchody 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Pojawią się imprezy kulturalne, pojawią się wydarzenia. Wznowione zostały książki Wisławy Szymborskiej. W Krakowie, drodzy Państwo, powstanie także park imienia Wisławy Szymborskiej. W tym filmie chciałem zwrócić uwagę na historię Wisławy Szymborskiej i zadać jedno pytanie, czy ta osoba w duchu walki z dekomunizacją, która w Polsce w dalszym ciągu ma miejsce, zasłużyła na to, żeby w ten sposób upamiętniać jej postać na kartach nie tylko naszej polskiej historii, ale także na kartach historii światowej, bo skoro jest noblistką, jest tym samym znana na całym świecie. Drodzy Państwo, przygotowałem film zbierając materiały z różnych źródeł. Będę się także podpierał, wspomagał się tym, co mówią historycy w tej sprawie. Za chwilę Państwu przedstawię taki materiał, krótką wypowiedź w zasadzie historyka o Wisławie Szymborskiej, ale to nie jest wszystko, co w tym filmie chciałbym zawrzeć, bo historyk o wielu rzeczach jeszcze nie powiedział, drodzy Państwo. Więc po tym materiale spotkamy się jeszcze z moim komentarzem. Serdecznie Państwa zapraszam. Skąd się biorą autorytety? Jaki my mamy na to wpływ? Czy jeśli nam się podoba jakaś literatura, a w związku z tym autor, jeśli podoba nam się jakiś film, a w związku z tym akceptujemy i cenimy reżysera, to my o tym decydujemy, że to się staje postać światowa, postać nagłośniona, którą chcemy spotykać, chcemy czytać z nią wywiady, czy to raczej przychodzi z drugiej strony? To my dostajemy w postaci gotowych, spreparowanych produktów i od tej pory to jest autorytet. Zobaczmy na przykładzie Wisławy Szymborskiej. Osoba, która była znaną, cenioną poetką w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, odznaczana, nagradzana. Przez kilkadziesiąt lat członkini partii komunistycznej, czyli partii rządzącej. Osoba, która zhańbiła się, to nie to, że brzydko się zachowała, ale zhańbiła się podpisywaniu stalinowskich apeli. W 1953 roku, w lutym, po tak zwanym procesie krakowskim, gdzie fałszywie oskarżono księży kurii krakowskiej, inne osoby, o rzekome szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych Ameryki. I tam zapadły kary śmierci. I wtedy okazało się, że lud pracujący miast i wsi w postaci tych pseudoautorytetów, wykreowanych już wtedy od kilku lat, zabrał głos. Nastąpiło coś w rodzaju podpisanej rezolucji, gdzie osoby podpisane, w tym także Wisława Szymborska, a także jej ówczesny mąż, także bardzo wielu przodków dzisiejszych celebrytów, dzisiejszych postaci medialnych, podpisało apel w sprawie wykonania tych kar, przyspieszenia bardzo surowego osądzenia. To nie były zachowania, które były niezbędne. Te osoby, gdyby tego nie podpisały, nie poszłyby do więzienia, nie straciłyby mieszkania, nie byłyby wyrzucone z pracy. One po prostu dały z siebie ustrojowi, ówczesnemu ustrojowi coś więcej. I za to były zaszczyty. Co ciekawe, po roku 1989, gdy przyszła nowa sytuacja, wydawało się, że jest to okres także rozliczeń, także prywatnych z własnym życiem, z własnymi postawami. Wisława Szymborska nie zachowała się jak trzeba. Ona uznała, że tak naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia. To była bardzo częsta postawa ówczesnych literatów, tych postaci medialnych. No przecież takie były czasy. My musieliśmy tak robić, albo nawet nic nie mówią, w ogóle się nie tłumaczą. Wzruszają ramionami i już, było, minęło. Tylko że ta sytuacja ciągnęła się za nią. Później te drobne początkowo kroki, później coraz większe, doprowadziły do tego, że się rozpędziła w niewłaściwą stronę. W nowej rzeczywistości także była po jednej stronie, po stronie określonej, także podpisywała apele, także udzielała konkretnego poparcia. I bardzo ciekawa sytuacja związana z Nagrodą Nobla, z Nagrodą Literacką. Nie każdy z nas zna się na literaturze. My nie zdajemy sobie sprawy, jak to się zakulisowo odbywa. Że to nie jest jakość dokonań danej osoby, wkład w literaturę światową oceniany. Wiadomo, kto nie dostanie i wiadomo, kto może dostać. Tych kandydatów oczywiście jest sporo. Z Polski był kandydat. Jedyna osoba, która zasłużyła wówczas na Nagrodę Nobla, Nagrodę Literacką, to był Zbigniew Herbert. Ale on był politycznie niesłuszny.
On się nie nadawał. To był antykomunista. Człowiek, który do 1956 roku milczał. Pisał, ale do szuflady. Nie publikował w gadzinowej prasie. Nie podpisywał tych rezolucji i apeli, żeby mordować przeciwników politycznych. Jak komuś takiemu można byłoby dać Nobla? O, Szymborska. To jest coś. Ona jest uwikłana. Ona ma konkretną przeszłość. W związku z tym w dalszym ciągu będzie nasza. I nikomu nie przeszkadzało, że w epoce stalinowskiej, czy umownie zwanej stalinowską, pisała obrzydliwe wiersze. Zresztą nie jakichś tam wysokich lotów. Ku czci Lenina, Stalina, Bolesława Bieruta i to wszystko przecież zostało. My odpowiadamy za swoje życie, odpowiadamy za swoją twórczość. Mamy prawo zmienić poglądy, mamy prawo być innymi, nawet często obowiązek mamy, żeby być innymi. I po roku 1989 to był ten ostatni moment, kiedy Wisława Szymborska powinna takiego rozliczenia dokonać. Ona go nie dokonała. Uznała, że ta jej przeszłość jest całkowicie dobra i na miejscu. W związku z tym kontynuowała w nowych warunkach dalszy ciąg tego, co robiła przedtem. Nigdy się nie zmieniła. I jej poziom literacki to nie jest coś, co ją w jakiś szczególny sposób wyróżnia. Duża część jej twórczości to są takie wierszyki dla dorastających panienek, chociaż są też przebłyski. Była to osoba oczywiście bardzo uzdolniona i z pewnością nie można jej wyrzucić z kanonów literatury, ale czy to jest od razu Nobel, czy to jest od razu najwyższy poziom światowy, czy ona w ogóle była znana przedtem? Mamy do czynienia z tego typu nagrodami, że osoba staje się sławna nie dlatego, że ma określony bagaż doświadczeń i twórczości, tylko dlatego, że została właśnie wyróżniona nagrodą Nobla. I wtedy idą nakłady w setki tysięcy egzemplarzy, tłumaczenia i wtedy ta osoba staje się autorytetem. Tak działają w świecie siły ustanowione, te instytucje, te zespoły osób, które decydują w jakiś sposób, mają największy wpływ na naszą przyszłość, na naszą rzeczywistość, co się wokół nas dzieje, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Autorytety nie biorą się znikąd. Kiedyś było tak, że na taką pozycję, żeby być autorytetem, trzeba było bardzo solidnie pracować i było oddolne poparcie. A dzisiaj wystarczy pociągnąć te marionetki w kilku miejscach za sznurki do góry i gawieć ma klaskać. A ponieważ 1, 2, 3, 4 osoby zaczynają klaskać, bezwiednie klaszczą wszyscy. I autorytet jest gotowy. Tak się stało z Wisławą Szymborską. Nie rozliczyła się, nie zamknęła tamtej epoki, w związku z tym za taki autorytet, jakim chciała być za życia i jak się w dalszym ciągu kontynuuje wokół niej tę propagandę, nie zasłużyła. Tutaj chciałbym, drodzy Państwo, dodać, że biografia Wisławy Szymborskiej, jaką chociażby możemy przeczytać na jednej czy na drugiej stronie internetowej, czy to związanej z historią, czy z literaturą, wcale nie wspomina o tych faktach, o których opowiadał właśnie Leszek Żebrowski. Wisława Szymborska na pytania o to, co robiła w tamtym czasie, tłumaczyła, że pisząc na przykład wiersze Usta Stalina jak malina, czy jeszcze inne oczywiście, bo tych wierszy była cała masa, uległa zwyczajnie na mocy takiego prawa głupoty młodego wieku, zachłysnęła się po prostu propagandą stalinistyczną. W roku 1953, gdy doszło do niechlubnego podpisania tego apelu, w którym brała udział Wisława Szymborska i także jej mąż Adam Włodek, pani Wisława Szymborska miała 30 lat. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest młody wiek i jak bardzo wówczas należało być, zrzucając to wszystko po prostu na młody wiek, na pewną nieświadomość, jak bardzo należało być wówczas naiwnym, albo już mówiąc bardzo prosto, tępym. W latach 50. całe tysiące w ogóle Polaków przebywało jeszcze w sowieckich łagrach i ludzie, którzy przeżyli wojnę, czyli z jednej okupacji weszli w okupację sowiecką, doskonale o tym wiedzieli. Między innymi Barbara Skarga, która łagr sowiecki opuściła dopiero w roku 1956. Tutaj film o pani Barbarze Skardze. I w tym czasie, drodzy Państwo, pani Wisława Szymborska robi sobie doskonałą karierę. Partię PZPR opuściła dopiero w roku 1966. Była więc już dobrze po 40. Zupełnie chyba, zdaje się, nie zdając sobie sprawy z tego, że uczestniczy nie tylko w działalności na rzecz zbrodniczego systemu, no i tak jak zresztą oczywiście powiedział Leszek Żebrowski, nigdy nie dokonała rozliczenia tej
tego etapu swojego życia. Czy Nobel jest upolityczniony, tak jak stwierdza Leszek Żebrowski? Bardzo możliwe, drodzy Państwo, że tak jest. Nagrodę Nobla nie tak dawno otrzymała Olga Tokarczuk, propagandystka na rzecz kultury neomarksistowskiej, której wypowiedzi w ogóle o Polsce są skandaliczne. Czy zatem Komisja Noblowska jest ukierunkowana na lewo? Należałoby zakładać, że promocja pisarzy, którzy będą sprzyjali pewnej koniunkturze, oczywiście ideologii neomarksistowskiej, jest oczywiście Komitetowi Noblowskiemu na rękę, tym samym mogą wspierać swoje ideologie na świecie, a w szczególności jeśli taką nagrodę przyznaje się krajowi, który skutecznie póki co broni się jeszcze przed naporem, najazdem tej tak zwanej pseudoetyki neomarksistowskiej. Ja, drodzy Państwo, nie jestem związany z żadną partią, czy to na lewo, czy to na prawo, co na kanale podkreślałem już wielokrotnie, to mnie w ogóle nie interesuje. Jestem apolityczny, szukam prawdy za wszelką cenę, więc nie stoję ani po stronie jakiejś tam lewicy, ani po stronie PiS-u, czy po stronie skrajnej prawicy Konfederacji. To mnie, drodzy Państwo, nie interesuje. Po śmierci Wisławy Szymborskiej powstała także fundacja imienia Wisławy Szymborskiej, która funduje nagrodę Adama Włodka, czyli męża Wisławy Szymborskiej z tego niechlubnego okresu w Polsce stalinistycznej. No ciekawe, dlaczego uhonorowany został właśnie ten człowiek. Nagroda dzisiaj przyznawana jest dla wybitnych polskich poetów. Zdaje się, że ta nagroda wynosi 100 000 złotych. Z takim sznytem, czy z takim cieniem takiej krwi, która gdzieś tam się pojawia za plecami. Bo ja, drodzy Państwo, rozumiem, że mamy 17, mamy 18 lat, mamy 19, mamy 20 lat. Ludzie szli w tamtym okresie za ideologiami adolficznymi i tak dalej. Ale była cała masa zdrowych, naturalnych nastolatków, którzy nigdy nie pozwoliliby się uwikłać w sprawy tak haniebne, jak w przypadku Wisławy Szymborskiej, która mając nawet 30 lat, zdaje się, że w ogóle nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. W moim mniemaniu jest to rzecz, to jest zwykłe oszustwo po prostu. Wisława Szymborska teraz próbuje odwracać trochę kota ogonem, jakoby ona nie wiedziała, jakoby ona nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje, gdy na ulicach giną ludzie, gdy sama przykłada rękę do tego, że są skazywani. Tam prawdopodobnie dochodziło jeszcze do innych różnych incydentów, jak na przykład donosy do Służby Bezpieczeństwa na ludzi, którzy dla tej władzy byli nieprzyjemni. Ile czasu człowiek potrzebuje wreszcie na to, żeby odróżnić, drodzy Państwo, dobro od zła. Dla mnie osobiście jest to sprawa skandaliczna, sprawa, którą w duchu tej walki z dekomunizmem należy wynieść na powierzchnię i należy zwrócić uwagę, jak bardzo łatwo po prostu jesteśmy manipulowani przez przeróżne systemy czy ludzi, którzy zamiatają po prostu za siebie pewne niewygodne, nieprzyjemne sprawy, bo to nie jest, drodzy Państwo, sytuacja, w której nastolatek został wcielony w szeregi na przykład Wehrmachtu, gdy miał tam 16 czy 17 lat, pisał listy do matki na przykład, że on tego nie chce robić, ale mu kazali, że robi wszystko, żeby, prawda, sabotować działania tych żołnierzy i tak dalej. Takie sytuacje też się zdarzały. Tu jest coś zupełnie innego. Tu jest świadome, powiedziałbym, działanie na rzecz systemu, który, no to jest w zasadzie jak zdrada stanu. To jest jak zdrada stanu. Jeśli w czasie II wojny światowej wykonywano wyroki na przykład na ludziach, którzy współpracowali z Niemcami, to normalnie rzecz biorąc takie sytuacje mogłyby się powtórzyć, tylko że polska inteligencja, polska armia została przetrzebiona całkowicie. Nie było takiego zbrojnego, nazwijmy to, ruchu oporu, jak w czasie II wojny światowej. Pisano czy walczono piórem i ci ludzie też ponosili konsekwencje, którzy byli w stanie sprzeciwiać się na przykład Polsce socjalistycznej, która była pod okupacją w tamtym czasie Związku Radzieckiego. Więc o tych sprawach, drodzy Państwo, nie przeczytamy niestety w jakichś biografiach. Możemy się dowiedzieć o tym z relacji historyków, którzy po prostu nas o tym informują. Wiele z tych faktów, ja oczywiście wiedziałem dużo wcześniej, że coś musi być na rzeczy, ale nie mając możliwości dotarcia do materiałów źródłowych czy tam archiwalnych, dzisiaj wyciąganych przez historyków, chociażby z IPN-u, gdzie Służba Bezpieczeństwa dokumentowała, co wtedy w tamtym czasie się działo, możemy dopiero w ten sposób stwierdzić,
potwierdzić, jakie były nastawienia ludzi w tamtym czasie, którzy zasłaniają się zwyczajnie maską głupoty, maską niewiedzy i młodzieńczego wieku. No bo mając 30 lat, no to człowiek jest rzeczywiście bardzo głupi. No ja to rozumiem. Do tego stopnia jest głupi, że nie wie, co robi, nie ma zielonego pojęcia, co robi, no bo jest głupi, bo jest jeszcze bardzo młody. Jak ma już 50 lat, no to wtedy ewentualnie mógłby powiedzieć, no jaki ja wtedy byłem głupi, nie potrafiąc rozróżnić banalnych wręcz sytuacji, czyli postawić na szali własnego sumienia, bo to ja odpowiadam oczywiście za to, co jest dobre, a co jest złe. Tutaj wybór, jeśli chodzi o kwestię rozumienia tego problemu moralnego, czyli unde malum, skąd zło, jest przecież banalny i zrozumiały dla wszystkich. Ktoś, kto się sprzedaje w taki sposób, ktoś, kto oddaje się na służbę takiemu systemowi, musi zostać w pewnym sensie napiętnowany do końca życia. Tym bardziej, drodzy Państwo, jeśli później taki ktoś dostaje na przykład Nagrodę Nobla i uchodzi społecznie jako autorytet. Jako postać, która może się wypowiadać w sprawach ważnych dla naszego kraju, czy wspierać obozy, nazwijmy to w ten sposób, z którymi sama sympatyzuje, a które, jak mówią historycy, wspierały właśnie pozycję tego autorytetu, żeby same w ten sposób później zyskiwać poparcie na scenie politycznej, kulturowej czy jakiejkolwiek innej, bo wówczas ludzie myślą już w ten sposób, to jest autorytet. A więc ten autorytet, który dostał Nagrodę Nobla, na pewno wie więcej niż ludzie, którzy takiej nagrody nie dostali, bo nie zdecydowali się niestety sprzedać. Drodzy Państwo, piszcie, co o tym sądzicie. Dla mnie ta uroczystość honorowania Wisławy Szymborskiej jest rodzajem pewnego takiego, powiedziałbym, skandalu i wreszcie należy zająć się robieniem porządku w tej sprawie. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie. Król Pustkowia Jerzy Kaśków.